Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Tym razem przyszła pora na serwis i budżetowe podszykowanie tryplaka na tor. Nie będzie żadnych spektakularnych przeróbek, ale kilka niedrogich zabiegów w kierunku jazdy sportowej. Założymy m.in. nieco wyższe i przesunięte do tyłu sety od Daytony, krótszy rollgas taki jak był używany w dużym Tygrysie i Speed Triplu oraz wymienimy sparciałego laćka na tylnym kole na coś bardziej odpowiedniego. Miały być jeszcze chińskie osłony na dekle silnika, ale spóźniają się z dostawą, także założymy je w przyszłości, jak tylko przyjdą. Dodatkowo musimy także szybciorem rozwiązać temat niesprawnych przednich hamulców, bo mamy miękką klamkę zarówno w huśce, jak i w dużym KTM-ie, a sama wymiana płynu i odpowietrzenie układu, które dopiero co zrobiłem, kompletnie nic nie dały. Żeby było ciekawiej, to w obu motocyklach padło co innego, ale o tym za chwilę. W dużym KTM-ie mamy także do założenia świeżo przeserwisowane lagi oraz nową oponę na przód. W huśce dodatkowo założymy średnie risery i jeśli zdążymy, to nowego kapcia na tył do przetestowania w kopalni piasku. Także szybciorem bierzemy się za robotę, bo sezon w pełni i maszynki potrzebne, sprawne i gotowe do jazdy na wczoraj. Serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, firmy Motul, która co roku organizuje sporego kalibru wyprawę motocyklową w najciekawsze części świata. W tym roku również przygotowali dla Was konkurs, w którym kolejnych 3 szczęśliwców wygra udział we w pełni opłaconej wyprawie do Ameryki Południowej. Zasadniczo uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto zakupił olej Motul z unikalnym kodem. Wszystkie szczegóły i regulamin są dokładnie omówione na stronie www.motultour.pl. Dodatkowo dla pierwszych 500 osób, które poprawnie zgłoszą się do konkursu, czeka nagroda gwarantowana, a wśród wszystkich uczestników zostaną rozdane 23 plecaki z gadżetami motocyklowymi. Partnerem Motul Tour jest firma RR Moto, którzy dodatkowo zapraszają wszystkich motocyklistów na Motopiknik w Warszawie już 24 czerwca. Link do wydarzenia w opisie pod filmem. Samej marki Motul nie muszę chyba jakoś szczególnie żadnemu motocykliście przedstawiać. Jest spora szansa, że wielu z Was, tak samo jak ja, od dawna już i tak używa ich produktów. Na ich olejach, płynach chłodniczych i hamulcowych bez żadnych problemów zrobiłem ponad 20 000 km na małym Duke'u, ponad 40 000 km na MT-07 i teraz dalej na Oliwie 700 śmigają kolejne tysiące kilometrów zarówno tryplak, jak i MT-09. To wszystko oczywiście z własnego wyboru, z własnej kieszeni i bez żadnych dotychczasowych współprac czy chociażby kontaktu z tą firmą. Tym bardziej cieszę się, że po 8 latach pozytywnych doświadczeń korzystania z ich produktów zostali partnerem nowego odcinka LPG na tym kanale. Produkty, z których korzystam najczęściej i które mogę polecić z czystym sumieniem, to m.in. silnikowy olej syntetyczny Motul 700, Motul Factory Line, czyli olej, który mam w amortyzatorach, płyn hamulcowy RBF 600, płyn chłodniczy Motocool Factory Line i 2 bardzo praktyczne drobiazgi, które odkryłem dopiero kilka lat wstecz, płyn do czyszczenia wizjera oraz obiektywów kamer i płyn odświeżający wnętrze kasku, który sprawdza się także w przypadku kurtek, butów i ochraniaczy na dłuższych wyjazdach. Dzisiejszą warsztatową imprezę zaczynamy od złożenia przodów KTM 1090 Adventure R. Mamy świeżutko przeserwisowane lagi, ponieważ poprzedni właściciel przez 20 kilka tysięcy kilometrów nic z nimi nie robił. Prawa pociekła i teraz mieliśmy do wymiany oprócz samych uszczelniaczy i oleju dodatkowo panewki górne i dolne oraz kilka mniejszych drobiazgów. Lagi zrobione na oleju Motul Factory Line 5W i oryginalnych OM-owskich częściach, nie na zamiennikach. Zanim je założymy, skorzystamy jeszcze z okazji, że mamy zdjęte koło i zmienimy sobie przednią oponę, ponieważ dotychczasowy Motos Rally mocno się już wyząbkował i pora sprawdzić kolejną gumę w poszukiwaniu tych najlepiej pasujących do moich potrzeb. Teraz zakładam naprzód Motos Adventure, czyli robimy mały kroczek w stronę asfaltu od opony 80/20 Rally i będziemy zaraz mieć bezpośrednie porównanie, o ile różnią się od siebie w terenie i na asfalcie oraz jaka jest różnica tempa zużywania tych opon. Piszcie w komentarzach, jakie oponki sprawdzić jako następny zestaw. Cel to jak najlepsza trakcja w terenie, ale przy dobrej stabilności motocykla przy dużych prędkościach na asfalcie i w zakrętach. Oczywiście miło, gdyby nie znikała w oczach, ale wytrzymałość nie jest tutaj kryterium numer 1. Jak zawsze zaczynamy od wykręcenia zaworka z wentyla i pozbywamy się powietrza z opony. Odklejam oponę od rantu felgi na całym jej obwodzie i po obu stronach. Dobrze jest ułatwić sobie ściąganie i zakładanie gumy poprzez odpowiednie jej nawilżenie, tudzież nasmarowanie. Na sucho po prostu znacznie utrudniamy sobie życie. Ja tym razem używam zwykłej wody z mydłem, także niech Was nie zmyli, ta butelka popłynie do mycia felg. Nawlekam oponę na kopyto i przejeżdżam nim po całym obwodzie, ściągając jej pierwszą krawędź z felgi. Nawlekam drugą krawędź opony na kopyto i zrzucam już całą gumę. Smaruję po obu stronach zarówno felgę, jak i nową oponę. Sprawdzam kierunkowość oraz ewentualnie czy producent oznacza najlżejszy bądź najcięższy jej punkt i ręcznie przekładam pierwszą krawędź opony przez felgę. Podkładam kopyto pod drugą krawędź i naciągam ją na felgę na całym obwodzie. Wkręcam z powrotem zaworek wentyla i daję kolejną porcję wody z mydłem, co jeszcze bardziej ułatwi prawidłowe obsadzenie się opony na krawędzi felgi. Nabiję ją trochę wyższym ciśnieniem niż robocze, żeby sobie dobrze siadła.
Ciśnienie docelowe ustawiam dopiero później, jak mam iść jeździć. Kółeczko z nową oponą mamy zasadniczo gotowe i w tym momencie bardzo dużo osób zawsze pyta, czy muszą wyważać, czy nie trzeba wyważać kół. Odpowiedź nie jest tak lub nie, to oczywiście zależy. Moim zdaniem, bo Wy możecie mieć własne, w tym konkretnym przypadku, czyli mamy opony wielkie kostki i koła szprychowe do motocykla, który za moment będzie walił po kamieniach i innych zbyrach, wyważanie nie ma większego sensu, ponieważ będzie skuteczne do pierwszej przejażdżki. W tym przypadku raz na jakiś czas sprawdzam naciąg szprych i go w razie czego poprawiam. Ale jeśli ktoś nawet na tą samą felgę i ten sam motocykl zakładałby opony szosowe, bo jeździ tylko po asfalcie, to jak najbardziej byłby sens dodatkowego wyważenia takich kółek. Nie wyważam również kół szprychowych do enduraka, z kolei wyważam wszystkie drogowe i sportowe na alusach w tryplaku i perle. Pora założyć przednie koło z powrotem na KTM-a, jednak przydałoby się na pewno, żeby miał lagi. Jest to czynność bardzo prosta, przekładamy lagi przez obie półki oraz zakładamy obejmę od amortyzatora skrętu. Lagi wysuwamy sobie na taką wysokość, jaka nam odpowiada i ja na razie zostaję przy wysokości fabrycznej. Dokręcam wszystkie śrubki zgodnie ze specyfikacją producenta. Czyścimy i smarujemy dystanse koła oraz ośkę i zakładamy je na motocykl. Zaciski hamulcowe dokręcamy na zaciągniętej klamce. Pamiętamy, że dolne śruby zaciskające lagę na ośce dokręcamy dopiero, gdy popracujemy trochę lagami i pozwolimy im się ułożyć w neutralnej dla siebie pozycji. Podłączamy klakson, przypinamy czujnik temperatury i przykręcamy osłonę dolnej półki na swoje miejsce. Teraz zanim założymy błotnik, musimy jeszcze naprawić przedni hamulec. Przejrzałem cały układ, ponieważ ewidentnie gdzieś się zapowietrzał. Po wymianie płynu i odpowietrzeniu klamka po jednym dniu traciła twardość. Tak naprawdę przy wymianie płynu też nie było widać tego powietrza w wężyku. Motocykl hamował, ale nie do końca tak jak powinien. Znalazłem w końcu miejsce nieszczelności. Okazało się, że bardzo delikatnie pocą się śruby odpowietrzające znajdujące się w zacisku. Nie na uszczelkach przewodu i nie puszczają płynu środkiem tak jak go pompujemy, tylko bezpośrednio na gwincie wewnętrznym śruby. Może zostały kiedyś zbyt mocno dorypane i złapały mikroluzy, ciężko powiedzieć. Nie za bardzo widzę możliwość poprawy szczelności wewnętrznego gwintu takiej śruby, więc pozostaje ich wymiana w całości na nowe. Kupiłem oryginalne nowe śruby wraz z uszczelkami. Wymiana na szczęście okazała się bardzo prosta. Myślałem, że po wykręceniu tych śrub stracimy dużo płynu albo coś porządnie zapowietrzymy, ale nic takiego nie miało miejsca. Nie wyleciało nawet zbyt wiele płynu z układu. Wymiana śrub oraz uszczelek na nowe rozwiązała problem. Żeby nie powtórzyć błędu poprzedniego właściciela, nowe śruby odpowietrzające dokręciłem zalecanym przez producenta momentem, a nie na pałę. Potem zrobiłem oczywiście normalną wymianę płynu wężykiem, klamka stwardniała i tak już została. W tej chwili jest po kilku wyjazdach i dalej wszystko ok, także problem, który chodził za mną od samego zakupu, wydaje się być wreszcie rozwiązany. Na koniec pozostaje już tylko założenie błotnika. Jest to banalnie proste, mamy tu dosłownie kilka śrubek do przykręcenia i przełożenie kilku przewodów. Dużego miśka mamy już ogarniętego na kolejne wyjazdy. Teraz musimy podratować przedni hamulec w Husqvarnie, ponieważ u niej również wystąpił podobny problem ze zbyt miękką klameczką i również normalny serwis, czyli wymiana płynu z odpowietrzeniem, nic nie dało. Na zacisku suchutko, teoretycznie nigdzie się nie poci, ale po dokładnych oględzinach znalazłem jedno miejsce, które pod ciśnieniem sobie po cichutku popiskiwało i gubiło śladowe ilości płynu. Tym razem była to pompa, czyli być może wytarte gumki tego wewnętrznego tłoczka, kupiony zestaw naprawczy pompy hamulca przedniego z nowym tłoczkiem, sprężynami, uszczelką i pierścieniem. Żeby to wymienić, zaczynamy od otwarcia zbiorniczka i wyciągamy z niego cały płyn. Dla wygody i ułatwienia wymiany puszczam całą pompę od kierownicy. Odkręcam również samą klamkę, bo będzie nam przeszkadzała. Wyciągam starą uszczelkę. Niestety moja była wymieniana nie wiadomo kiedy, ani czy w ogóle i ze starości była już trochę sparciała i darła się w palcach. Na szczęście udało mi się ją złapać za ten grubszy pierścień przy podstawie i reszta wyszła cała w jednym kawałku. Odpinam klipsik, czyli pierścień osadczy. W środku rzeczywiście dość syfiasto, nikt tu na pewno nie zaglądał. Wyciągam plastikowy tłoczek na sprężynie. W porównaniu z fabrycznie nowym nie wygląda jakoś tragicznie, ale wiadomo, że w takim miejscu wystarczy nawet malutka nieszczelność i już będzie powolutku leciało. Bierzemy się za porządne wyczyszczenie wnętrza pompy przed założeniem nowych części. Jak już mamy porządeczek, zaczynamy składanie pompy na nowych częściach, czyli robimy wszystko w odwrotnej kolejności niż przed chwilą. Części składamy na specjalnym bezbarwnym smarze dostarczonym w zestawie. Wkładamy nowy tłoczek na sprężynce do końca pompy. Teraz nieco bardziej wymagający trik. Jednocześnie dociskając tłoczek na sprężynce, obsadzamy nowy pierścień blokujący jego wypadanie. Teraz bierzemy stare popychadełko, czyli jedyny element, który wykorzystujemy ponownie, przekładamy go przez nową gumkę i zakładamy nową sprężynkę. Cała
Całość obsadzamy ciaśniutko nasadką 13 w gnieździe pompy. Teraz czyszczę i smaruję klamkę i składam całość z powrotem do kupy. Jak już mam wszystko w komplecie, pozostaje odpowietrzenie układu nowym płynem hamulcowym i sprawdzenie efektu całego zabiegu. Płyn przepompowany, powietrze usunięte, z usunięciem bąbelków górą z pompy pomogło także pochylanie motocykla na boki i naciskanie klamki. Po chwili takich zabiegów klameczka stwardniała i do tej pory ma się dobrze. Także wygląda na to, że kolejny problem rozwiązany. Jak już mamy huśkę na środku, to przy okazji założymy sobie do niej nieduże risery, bo wiszą już tu na ściance z dobre pół roku i nigdy nie ma czasu, żeby je przetestować. Zakładanie riserów to bardzo prosta czynność. Odkręcamy obejmy trzymające kierownicę, podkładamy risery i zakładamy nowe górne klamry z nowymi dłuższymi śrubami. Ustawiamy sobie kąt kierownicy według własnego widzimisię i dokręcamy śruby momentem zalecanym przez producenta. Kiedyś założyłem już do niej jakieś risery, ale były bardzo wysokie i mimo iż pozycja na stojąco zrobiła się wygodniejsza i bardziej ergonomiczna, to przód stał się trochę nerwowy jak na mój gust i szybko je zdjąłem. Także cały czas do tej pory jeździłem tak jak fabryka dała. Risery i kąt kierownicy to rzecz gustu, każdemu pasuje trochę co innego. A propos gustów i guścików, dokładnie to samo jest z oponami i tak się składa, że mamy do przełożenia tylną gumę w huśce. Założymy oponę trochę bardziej odpowiednią na ćwiczenia w kopalni piachu, MC360 Metzelera w wersji Mid Soft, czyli na średnio miękkie i miękkie podłoża. Miałem już je kiedyś na huśce i w takich warunkach spisywały się dobrze, jednocześnie nie znikając od razu w całości po jednym dojeździe asfaltowym. Zresztą na przodzie mam oponkę z dokładnie takiego zestawu. Zdjęcie starej opony szło bezproblemowo, dopóki nie okazało się, że musiałem w pośpiechu widocznie wsadzić jedną z łyżek za głęboko i przyszczypnąłem tą wewnętrzną wysokociśnieniową dętkę od Tublisa, tym samym zrobiłem w niej solidne podwójne przecięcie. Dętka generalnie do wyrzucenia. Na szczęście ta gafa nie kosztowała 500, a tylko 70 zł. Minus taki, że trzeba zdemontować i zamontować cały system Tublis praktycznie od początku. Także jedziemy z tematem. Nowa dętka od Tublisa już kupiona. Znalazłem jeszcze na regale normalną dętkę Heavy Duty. Jakby nam to wszystko szlak trafił, to się na nią przesiądziemy. Odkręcam pierścień z wentyla nowej dętki Tublisa i wykręcam z niego zaworek. Solidnie zwilżam wnętrze czerwonej wkładki i układam w niej nową dętkę tak, by wentyl oraz trzymak były ułożone idealnie w miejscach otworów w feldze. Przekładam wentyl od trzymaka i ciasno przykręcam jego nakrętkę palcami. Z kolei na przełożony wentyl od dętki nakręcam jego pierścień, ale tylko do połowy. Teraz obsadzam czerwoną wkładkę jak najbliżej środka felgi. Łyżkę przekładamy zawsze przez obie krawędzie czerwonej wkładki, a samo naciąganie robimy dość spokojnie i cierpliwie, tak żeby znowu niczego nie przyszczypnąć. W razie czego daję dodatkową porcję wody z mydłem i siuwaksu do obsadzania opon. Używam tublisowej blaszki ułatwiającej wrzucenie felgi w oponę. Teraz pozostaje już tylko naciągnąć łyżkami obie strony opony. Łapiemy krawędź felgi tylko samymi dzióbkami łyżek, żeby nie narobić żadnych szkód w tublisie w środku. Podwadzamy krawędź opony i podlewamy Tublisa słuszną ilością wody z mydłem. Robimy to po całym obwodzie i po obu stronach. Odbijamy i obracamy oponę, żeby mieć pewność, że cały Tublis ma odpowiednio mokro. Wkręcam zaworki obu wentyli na swoje miejsca. Nabijam najpierw dętkę wysokociśnieniową Tublisa na około 100 PSI, czyli niecałe 7 atmosfer. Następnie pompuję już samą oponę. Do obsadzenia daję sporo wyższe ciśnienie niż robocze, które później przed jazdą koryguję. Dokręcam trzymak zgodnie z zaleceniami producenta. Po sprawdzeniu szczelności i ciśnienia wygląda na to, że się udało. Lekcja na przyszłość: wymianę opony z Tublisem trzeba robić na mniejszych obrotach i skrupulatnie podkładać łyżeczki. No to wrzucamy koło z powrotem na motocykl, czyścimy i smarujemy ośkę, zakładamy łańcuch, przekładamy ośkę przez wahadż i koło, ustawiamy prawidłowy naciąg łańcucha śrubami do regulacji, dociskamy koło do śrub, można ręcznie lub można użyć szmatki, która zrobi to za nas. Dokręcamy śrubę osi newtonami zalecanymi przez producenta. Tym sposobem mamy już ogarnięte kolejne doraźne tematy, huśka gotowa do dalszej zabawy, a my możemy wreszcie przechodzić do podszykowania tryplaka na tor i ćwiczeń stricte asfaltowych. Podgrzewamy sobie trochę olej w silniku, bo od jego wymiany będziemy zaczynać całą zabawę. W międzyczasie sprawdzamy sobie newtonki śruby spustowej i filtra. Odkręcamy dolną owiewkę, która blokuje nam dostęp do filtra i śruby. Podkładamy odpowiednie naczynko, w które złapiemy stary olej i odkręcamy śrubę spustową. Czyszczę wszystkie elementy, których będę używał ponownie. Odkręcam i usuwam stary filtr oleju. Pozwalam, żeby na spokojnie większość starego oleju sobie wyciekła z silnika. Odmierzam prawidłową ilość nowego oleju. Smaruję uszczelkę nowego filtra niewielką ilością świeżego oleju i wkręcam go na swoje miejsce.
Dobieram nową miedzianą uszczelkę pod śrubę spustową i wkręcam ją do silnika. Wlewam nowy olej do silnika. Gdy mam już prawie wszystko wlane, odpalam na chwilę silnik i sprawdzam, czy śruba ani filtr nam się nie pocą. Gaszę, pozwalam olejowi spłynąć i sprawdzam na magnecie, jaki mamy poziom. Pamiętamy, że do sprawdzania poziomu oleju motocykl powinien być w poziomie, nie na stojaku ani nie na stopce. Dolewam brakującą ilość i powtarzam sprawdzanie, aż na bagnecie zobaczę prawidłowy poziom oleju. Przykręcam osłonę pod silnikiem i przechodzimy pięterko wyżej. Profilaktycznie sprawdzimy sobie stan filtra powietrza. Teoretycznie powinien być jak nowy, po przebiegu zrobił tyle co nic, ale i tak rzucimy okiem i w razie potrzeby go wymienimy. Dostęp do filtra powietrza w tryplaku jest bardzo dobry. O dziwo, dużo lepszy niż w większości motocykli Adventure, gdzie czyszczenie filtra mamy praktycznie co chwilę, a musimy do tego rozebrać niemal pół maszyny. Tutaj odkręcamy tylko dwie śrubki trzymające bak, podnosimy go do góry i od razu mamy dostęp do airboxa. Odkręcamy śrubki jego pokrywy i sprawdzamy, co w trawie piszczy. Filtr wygląda jak fabrycznie nowy, nie ma najmniejszych śladów użytkowania. Nie jest to nic dziwnego, bo od wymiany nie zrobił praktycznie żadnego przebiegu, także zostawiamy go na swoim miejscu. Składamy airboxa do kupy i skręcamy go śrubkami. Opuszczamy bak i dokręcamy jego dwie śruby. Na torze i przy ćwiczeniach na placach asfaltowych lusterka zasadniczo więcej przeszkadzają niż pomagają, także je zdejmujemy. Czynność banalnie prosta, jak niemal w każdym motocyklu. Odkręcamy śruby ob lusterek i je usuwamy. W gniazda możemy później wkręcić oryginalne śruby motocykla, tylko musimy pod nie dać odpowiednią ilość podkładek. Takie rozwiązanie może być, aczkolwiek mamy wtedy niepotrzebnie aż tak wysokie wieżyczki w miejscach lusterek. Możemy także za grosze od Chińczyka kupić śruby maskujące gniazda lusterek i wtedy te miejsca nie rzucają się aż tak w oczy. Pierwszą modyfikacją, bo serwis olejowy czy zdjęcie lusterek ciężko uznać za jakąkolwiek modyfikację, będzie zmiana setów kierowcy na oryginalne podnóżki z Daytony. Jest to niedrogi zabieg, ale wymaga trochę szczęścia w szukaniu. Czekałem dość długo i w końcu znalazłem osobę, która zmieniła sobie sety na drogie regulowane, a tych chciała się po prostu pozbyć za grosze. Także za około 300 zł mamy zestaw niemal fabrycznie nowych podnóżków, dzięki którym poprawi się nam delikatnie pozycja. W porównaniu do fabrycznego położenia nóg w tryplaku, tutaj będziemy mieli stopy przesunięte nieco wyżej oraz bardziej do tyłu. Zmiana pozwala na głębsze złożenia bez przycierania podnóżków o asfalt. Jako że sety są od bliźniaczego modelu motocykla, cała zmiana nie jest procesem skomplikowanym. Lewy set to zasadniczo plug and play, czyli pasuje idealnie bez jakichkolwiek zmian czy przeróbek. Odkręcamy set tryplaka i po prostu w jego miejsce przykręcamy set z Daytony. Dźwignia, gniazda i wszystkie śruby pasują bezproblemowo. Z prawej strony mamy podobną sytuację, ale jest jeden element, który będzie od nas wymagał kreatywności. Chodzi o uchwyt wydechu. W Daytonie jest on nieco w innym miejscu, brakuje mu dosłownie kilku centymetrów. Nie jest to oczywiście wielki problem, wystarczy wymierzyć otwory i dociąć sobie kawalątek grubszej blaszki jako adapter tego uchwytu. Skręcamy jedną dodatkową śrubą i wszystko pasuje jak ulał. Do jazdy po ulicy czy na wycieczki zdecydowanie nie polecam zmiany oryginalnych setów. Z możliwości jeszcze większego złożenia motocykla skorzystacie na ulicy dokładnie 0 razy, za to zdecydowanie szybciej zaczną Wam się dawać we znaki mocniej ugięte kolana i kostki. Jak już jesteśmy w temacie setów, na torze zupełnie nie przydadzą się nam podnóżki pasażera. Ja zdjąłem je już wcześniej, jest to kwestia odkręcenia dwóch śrubek. Na tryplaczku mamy w tej chwili założone opony po poprzednim właścicielu dziewiątki. Przód jest stosunkowo świeży i ma niewielki przebieg, także zostaje. Tył jest niestety starej daty i wypłaszczony na kwadratowo od ciągłej jazdy na wprost. Żeby nie cudować z dobieraniem dwóch różnych gum, na tył zakładam nową S22 Bridgestone'a do kompletu do tego, co mamy na przodzie. Takie oponki spokojnie dają radę na torze dla osób, które się dopiero uczą podstaw, a jednocześnie nie dyskwalifikują motocykla, gdy będzie trzeba się nim wybrać gdzieś poza tor, zwłaszcza przy niższych temperaturach lub po mokrym. Odkręcam śrubę trzymającą oś koła i luzuję śruby na ciągu łańcucha. Dosuwam koło maksymalnie do przodu, w ten sposób mogę zdjąć łańcuch z zębatki. Wyciągam ośkę i zabieram koło. Wykręcam zaworek wentyla i spuszczam powietrze. Odklejam opony od felgi na całym jej obwodzie i po obu jej stronach. Smaruję rant felgi oraz opony, by łatwiej poszło nam ściąganie. Naciągam rant opony na kopyto ramienia montażownicy i robię pełny obrót, ściągając oponę z felgi po tej stronie. Naciągam drugi rant opony na kopyto i powtarzam czynność, by zdjąć całą oponę. Smaruję nową oponę oraz felgę i przekładam gumę jednym rantem przez krawędź felgi. Naciągam krawędź opony na kopyto i używając dodatkowych trzymaków nawlekam nową gumę na felgę. Oponę zakładamy najlżejszym jej punktem przy samym wentylu i oczywiście zgodnie z jej kierunkowością. Teraz pozostaje już tylko wkręcić zaworek wentyla na swoje miejsce i nabić kapcia odpowiednim ciśnieniem, by opona dobrze siadła na feldze. Przed wrzuceniem koła z powrotem na motocykl pozostało nam jeszcze jego wyważenie, czego niestety nie mogłem w chwili edycji tego materiału nagrać, bo wyważarka była dopiero w drodze do mnie. Ale dobra wiadomość jest taka, że w przyszłych LPG będziemy ją mieli już pod ręką i wspólnie nauczymy się z niej korzystać.
Teraz niby drobiazg, ale jednak rzecz niezbędna do łapania fajnych kadrów, czyli uchwyt na kamerę. Ten, który tu jest aktualnie, już się wysłużył. Plastikowy uchwyt GoPro praktycznie cały już popękał i niebawem odpadnie razem z kamerą. Także pora go wywalić. Szugru, na który był przyklejony, dalej trzyma jak należy. Niestety plastiki się z biegiem czasu zniszczyły. Odpowiadając na pytania tych, którzy zastanawiali się nad możliwością odklejania masy szugru, odkleić się tego nie da, można za to rozciąć, zeskrobać i resztę usunąć chemią. Jako nowy uchwyt przyklejamy sobie na szugru po prostu kulkę ram mount. W ten sposób nie będzie miało się co połamać i unikniemy tej sytuacji w przyszłości. Czyszczę izopropylem obie klejone powierzchnie, urabiam kulkę w dłoniach, przyklejam ją do spodu uchwytu i następnie dociskam całość do miejsca, w którym chcę ją przykleić. Usuwam wyciśnięty na boki nadmiar, wyrównuję krawędzie, zakładam naklejony uchwyt zacisk na 24 godziny i po robocie. Teraz kolejna bardzo prosta i niedroga modyfikacja. Zmiana roll gazu na krótszy. Problemu z dopasowaniem nie ma żadnego. Do tryplaka idealnie pasuje roll gaz z dużego Tygrysa oraz Speed Tripla. Zmiana pozwala nam osiągnąć ten sam poziom otwarcia przepustnicy, ale nieco mniejszym ruchem nadgarstka niż dotychczas. I jeśli chcemy wejść na pełny gaz, nie musimy aż tak wyginać ręki. Zakup fabrycznie nowego, oryginalnego roll gazu to wydatek rzędu 70-80 zł, także modyfikacja nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Odkręcamy końcówkę kierownicy, rozkręcamy obudowę roll gazu z linkami, odpinamy linki, zdejmujemy stary roll gaz, zakładamy nowy, zapinamy linki i je odrobinę regulujemy śrubami pod gumowym kołnierzem, by nowy roll gaz nam się nie blokował w żadnym miejscu i miał pełny zakres pracy. Skręcamy obudowę roll gazu i przykręcamy końcówkę kierownicy. Przestawiamy settingi amortyzatorów przód i tył na nieco sztywniejsze torowe, bo aktualnie wszystko było ustawione na standard. Na razie przeklikujemy i przekręcamy wszystko po prostu według książki na opcję track i po kilku sesjach zobaczymy, jak się na takich zalecanych ustawieniach jeździ oraz jakich dalszych zmian trzeba będzie dokonać. Teraz mała niespodzianka, wreszcie doszły osłony dekli silnika, co prawda w środku edycji filmu, ale roboty z tym jest bardzo mało, także zdążyłem to jeszcze dla Was dograć. Takie osłony od Chińczyka kosztują około 180 zł za cały zestaw i są wykonane z, ma się wrażenie, dość taniego plastiku, jego grubość to 3 mm. Nie sądzę, że uratują dekle przy szlifie z dużej prędkości, ale na jakieś paciaki mam wrażenie, że mogą wystarczyć. Zakładam i przetestujemy, będzie gleba, to się okaże, czy to cokolwiek chroni. Montaż polega na podmianie kilku oryginalnych śrubek na nowe, dłuższe z zestawu, także nie ma w tym żadnej wielkiej filozofii. Odkręcamy wybrane oryginalne śruby danego dekla, zakładamy osłonę i przykręcamy nowymi śrubkami z siłą podaną przez producenta. Wyglądają zasadniczo nie najgorzej, ale coś czuję, że prędzej czy później będziemy mieli okazję je przetestować w praniu. Na koniec jeszcze tylko jedna rzecz jako ciekawostka. Nie mam co prawda nagranego montażu, ale mam kilka fotek i ujęcia z jazdy próbnej. Kupiłem i założyłem do tryplaka regulowane klipony. Niestety nie dało ich się ustawić w idealnej pozycji, ponieważ ich regulacja ograniczała owiewka nad zegarami, a z drugiej strony bak. Udało mi się je ustawić tak, by nie uderzały w bak ani w owiewkę, ale do baku dochodziły na milimetr, więc nie można było z nimi wykonywać mocnych skrętów kierownicą, bo dociskały dłonie. Tak czy siak ciekawy eksperyment, niewykluczone, że na tor byłoby to nawet fajne rozwiązanie. Także może kiedyś zrobię jeszcze drugie podejście z jakimiś innymi kliponami albo inną kierownicą, tylko tym razem pokażę Wam cały montaż i efekty. To tyle w tym odcinku, maszynki podszykowane, bieżące problemy rozwiązane, także śmigamy dalej po asfaltach i krzaczorach. Życzę Wam powodzenia w konkursie Motul Tour i wygrania tej wycieczki oraz udanej zabawy na motopikniku 24 czerwca w RR Moto. Dzięki za uwagę i do usłyszyska niebawem. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.